Patrząc chociażby po YouTubie lub Reddicie, Electronic Arts nie ma raczej w ostatnim czasie zbyt dobrej opinii, a ich nazwa stała się już swego rodzaju synonimem do sytuacji, w której kupując rzekomo pełny produkt, okazuje się, że w późniejszym czasie i tak trzeba do niego dopłacać, żeby doświadczyć go, jak się możecie domyślać, w pełni. Lecz kiedyś było inaczej. Witajcie w Mirror's Edge. Cześć, tutaj ja, Pajtek, a miasto, które w tym momencie macie szansę podziwiać, to miejsce, w którym przyjdzie nam śledzić losy Faith, młodej sprinterki, której zadaniem jest dostarczanie paczek do różnego rodzaju grup sprzeciwiających się rządowi. Akcja gry rozgrywa się w opanowanej totalitaryzmem utopii, w której niczego nieświadomi obywatele wiodą sobie wolne od przestępczości życie. Tylko po co w takim razie rządowi wojsko? No właśnie, nie wszystko jest tak piękne, jak mogłoby się wydawać. Nie będę się tutaj rozwodził nad fabułą Mirror's Edge, bo szczerze mówiąc nie ma tu zbytnio o czym mówić. Znaczy spoko, jest sobie ta Faith, ma jakieś problemy, musi je rozwiązać i nie mówię, że fabuła jest słabym punktem krawędzi lustra, ale jednak nie ma o czym mówić, po prostu. Mimo to po tym wstępie ciekaw jestem, ile minie lat, żeby ta gra ze względu na fabułę została zabroniona gdzieś, bo czasy ukazane w tej grze są nam zdecydowanie bliższe niż w 2008, kiedy to miejsce miała jej konsolowa premiera. Jakbym wam powiedział, że to co się tu robi to biega i skacze, to byście pewnie pomyśleli, że mówię o Super Mario Bros. Albo w ogóle Mario. Ale o tym w sumie właśnie jest. O bieganiu i skakaniu, bo Mirror's Edge to przygodowa gra akcji z elementami parkouru. Powiem to inaczej. To gra, w której większość rozgrywki polega na, w cudzysłowie, elementach parkouru. Nie mogę stwierdzić, jak wiarygodne są ruchy postaci, albo czy takie sytuacje mogłyby w ogóle mieć miejsce, a główna postać by przeżyła przy nich, bo nie interesuję się takimi klimatami, ani nigdy takich rzeczy nie próbowałem robić. Jedną z istotniejszych rzeczy w grze jest tak zwany wzrok, tudzież zmysł sprintera, który nam pomaga utrzymać odpowiedni pęd, podejmując decyzję, gdzie skręcić, za co się złapać i tak dalej. Czyli po prostu w grzeczny sposób, aczkolwiek wybitnie bezpośrednio, gra nas zwyczajnie prowadzi za rączkę. To zdanie można by było skrócić o jakieś 5 słów. W praktyce wygląda to tak, że pewne elementy otoczenia podświetlają się na czerwono, a wciśnięcie dedykowanego klawisza na klawiaturze pozwala nam na zwrócenie kamery w stronę naszego celu. Z technicznego punktu widzenia miałem wrażenie, że Steamowa wersja gry zdaje się być nie do końca zoptymalizowana pod kątem współczesnego sprzętu, co ze względu na użycie często niewspieranej przez współczesne karty graficzne technologii Physics. Nie chce się. Physics to się raczej powinno czytać. Skutkowało to w znacznych spadkach wydajności w lokacjach, w których gra próbowała się do owych bibliotek odwołać. Pomijając już fakt, że Mirror's Edge ma konkretny problem z wyższymi rozdzielczościami, przez co tak wygląda menu główne w Full HD, a tak w 4K. Pomijając, że to jest jakieś 10 klatek na sekundę, aż specjalnie wygrzebałem swoją 10-letnią kartę GT430, żeby sprawdzić, jak będzie sobie radzić z tym zadaniem, bo jak dobrze zapamiętałem, to ironicznie wydajność była lepsza niż na połowę młodszym GTX-ie. I tak ciekawsza jest moja historia samych w sobie średnio udanych prób włożenia tej karty, lub raczej jej wyjęcia, kiedy uznała, że postawi się powszechnie uznanym prawom fizyki i ekrany ładowania zastąpione tu zostały animowanymi cutscenkami, w których obserwować możemy rozwój fabuły. Jak możecie się domyślać, gra jest dość mocno liniowa i nie ma tu miejsca na żadnego rodzaju decyzje lub też działania, które mogłyby mieć swoje konsekwencje w historii. Tak samo gra nie posiada otwartego świata. Sama w sobie oprawa graficzna Mirror's Edge jest czymś, obok czego po prostu nie mogę przejść obojętnie. Jak już wcześniej kiedyś wspominałem, dla mnie w grach liczy się przede wszystkim gameplay oraz OST gry. Ale muszę przyznać, że mimo to, że Mirror ma już dobre 12 lat na karku, moim zdaniem, przynajmniej pod tym jednym względem, wcale się nie zestarzał. Unikatowy styl polegający na sprawnym balansowaniu między kolorami sterylnej bieli, czerwieni i czerni nadają tej grze niepowtarzalnego uroku. Chociaż z drugiej strony, momentami mógłbym powiedzieć, gdzieś to już widziałem.
Tak, wiem, że Superhot wyszedł ponad 7 lat później, dobra, ale chodziło mi o sam fakt porównania. Dla niektórych może być plusem, że gra posiada pełną polską wersję językową, a w tym dubbing, którego ja osobiście nie trawię. Moim zdaniem głosy aktorów zupełnie nie pasują do odgrywanych przez nich postaci, przez co jednak polecam zostać przy angielskiej wersji. Tak szybkie zakończenie filmu może wydawać się dziwne, ale to raczej wszystko, co chciałem powiedzieć wam o Mirror's Edge. W bibliotece zalega mi również Catalyst, czyli wydany 8 lat później reboot, za który, jeśli was ciekawi ten temat, również mogę się w najbliższym czasie zabrać, jak ukończę pewną inną grę. Ale jak na razie, dziękuję za uwagę, żegna się z wami Pajtek. Hej, tak jeszcze pod koniec, nie wiem czy wiesz, ale założyłem profil na Patronite. Jeżeli podoba ci się to co robię i chciałbyś w pewnym stopniu pomóc mi w rozwoju kanału, to zachęcam cię do zostania moim patronem. W tym momencie chciałbym również podziękować obecnym patronom, a w szczególności Mateuszowi i Patrycji. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!